Siemanko, dzięki wielkie, że dotarliście z nami do ostatniego odcinka z podróży do Iranu i do Pakistanu. Wielkie podziękowanie, że tu jesteście, za wszystkie suby, łapki w górę, komentarze. Kto nie subskrybuje, niech zacznie, to dużo dla nas znaczy. Pamiętajcie, że możecie wspierać nasz kanał lub wysyłać pod filmami nam super podziękowania. Zapraszam też na sklep Moni, czyli www.advinsight.com. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Polecamy przede wszystkim odzież termoaktywną, nie tylko dla motocyklistów. Wielkie dzięki, że tu jesteście. To na szczęście nie koniec naszych przygód, bo niebawem wrzucimy materiały z naszych wakacji motocyklowych do Hiszpanii i Portugalii. Także będzie się działo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej! Takie mamy greckie śniadanko. Ładnie wygląda. Jedno z chyba lepszych, jakie mieliśmy w hotelach. Także jest super. Nie moja? Żegnamy się z tym tarasikiem na 4. piętrze. Wypijemy sobie pyszną kawkę i zjemy bugatce na słodko z bitą śmietaną czy tam z kremem. I uciekamy dalej na zachód do Kawali, do której mamy 200 km. I tam odwiedzimy mojego przyjaciela motocyklowego Telixa i jego żonę w domku nad morzem, gdzie spędzimy 2 lub 3 noce. Heja! Jak zimno! Spotkaliśmy się z moim kumplem Dimitrisem, którego poznałem 2 lata temu dzięki Telixowi. I właśnie jedziemy razem na przejażdżkę. Przejedziemy taką lekką szutrówką wzdłuż morza. I zobaczcie, Dimitris też ma swojego Transalpa. Cześć Dimitris. Hello, this is my friend Dimitris. We'll go together for a small trip due to Kavala direction. Okay, alright, okay. Very nice. Hey, I'll talk with Telix. Oh, with Telix. Great. We are going to Telix. Dimitris is talking with him right now. Hello Telix, how are you? We are going to Kavala. A tutaj są nasze Transalpy. Muszę uważać, bo tutaj jest ruch. Jest zwariowany, ale jest lightowy w porównaniu do Middle East. Jak to jest Middle East po polsku? Środkowy wschód? Tak? Też mamy Transalpy? Co ty nic nie mówisz? Bo nie odebrały jej mowę. A tu jedliśmy pyszną bugatce, polecam, bakery. Dobra była bugatca? Co za chłop? Gdzie jesteśmy? Na plaży, ale niestety nie śpimy tu, ani nie plażujemy, jedziemy dalej, chociaż bardzo bym tu chciała. Ale i tak będziemy dzisiaj spać nad morzem. Tak, Jest po prostu pięknie. Dzięki Dimitriemu przyjechaliśmy w cudowne miejsce. Jedziemy wzdłuż wybrzeża. Thanks to Dimitri, Hello. we are going through the coast. It's so beautiful. It is really beautiful road. Thank you so much for taking us here. It's perfect. Okay, let's go for the more beautiful places in Greece.
Bye, thank you. Hello, hi. Hi, my name is Borek. Thank you. Hello. How are you? Nice to see you. How is it? Monica. I know you from the photos. Nice to meet you. Hello. Okay, let's have some sound. Bikes are very good, but the jeeps are even better. Co się tutaj dzieje? Co się tu wyprawia? Maybe the course opens at 7 o'clock. Yes, 7 o'clock and it's like What a great place. Look at the place over there. It's so beautiful. And the moon. has a nice cafeteria and Here, doing left. something opposite. You see the city. Nice. Exactly how it was about 500 years ago. Okay. Here I went to school in the high Thank you so much. Thank you. F I forgot. How was F. Haristo. F Haristo. F Haristo. F Haristo. Beautiful. Okay, there are robbers in the corner. And you have so great view from this side. And Tomorrow morning they will cut the tree. sugar because you want medium, Okay. 1 sugar and like 1 this. coffee. Okay. Then you mix the cold water, put a little because we want the cream. Okay, just a little. Okay. It's hard to keep. Okay. We don't do that like this way in Poland, so it's something new for me. And if you want to make a warm, you do the same, but you put hot water. Okay, you don't do the same. Yes, we want the Okay. cream. Wow. It's very nice. I think Polish people don't do like this. So It's very easy. yeah, very easy. Milk, because maybe you don't want. You must taste first. Okay. But if you drink with milk, it's better to put it now Okay. after the ice, and then you put. Okay, after this and mix again or not? No, yes, not with this. Okay, with the straw. Okay, very nice. And if you want, then put. How many do you want inside? so Okay. and just mix it, yeah? You must put on the bottom to take the sugar and the coffee okay. to mix it. Okay. If you do it up, then the other Okay, it's is not mixed. yes. Enough? Yes. Okay. We want the cream. It's cream. It's okay. cream. Okay, now Yes. And now you can put ice. two is enough. Yeah, yes, Okay, yes. and milk Then- for yes, Monica? yes, because she want more Okay, milk. and Okay. how- it's for Uh, till 4 or? No. I believe that So it's say okay. stop, yes. please. It's okay. It's okay. And mix Yes. again? No. Then you take the. The straw, yeah? Yes, it's behind. Okay. And just like this, yeah? Yes. And then put water. Okay, It's okay. it's okay. Mm-hmm. Perfect. Okay. You can put more water. Yes. Okay. Because we have 1 big spoon of coffee. Jedziemy na plażę. We are going to the beach to have some rest and swim in the Tyrrhenian Sea. Perfect. At the end of October. At the end of October, yeah. Best time. Now in Poland it's -2 during the night. My friend told me. It's crazy. Here we have 27. Yeah. Bikini and sunglasses. Exactly. We don't want to go back. You don't have to.
I've got no brakes. Without hands. Very nice. Yeah, see, he says, quit the rubbish. We will see if the water is cold or not. Go try it. Warm Go it. try it, warm it, make it warm. Let's swim. Woo. Easy going, not steepy. Like we will go to do 1 kilometer after we will get full in water. And now the balls time. It's the the most difficult time. Okay. Balls and feet. The walls. Balls inside, yeah! It's cold. Now you can pee. Now I can pee. Yeah, yes, I'm so deep that I can pee. I think it's the first time I swim. Maybe not really swim right now, but I'm in the Tyrrhenian Sea. I haven't been before. Okay, let's jump it. A masz okulary. Okay. Come on, let's go. Oh, it's very nice. It's better to swim than walk. Konia, chodź, tu już jest cieplej. Odkręciłem kurek z ciepłą. Nie wątpię. Nice. We are swimming together with Katarina. Terix, it's not so brave. It's too cold for him. Yeah. He's afraid of cold water and afraid of hot sun because he's sitting under the umbrella. You have like this wet fish. What is the name of the swimming? Kima. No, this one is Yeah, this one. Batrachopedia. Oh, Vacracopedia. Batrachopedia Very hard. is the length of frog. Okay. Yes. Okay. Pedia. Batrachopedia. Vacracopedia. Okay, I have word the Vacracopedia on my shoes and I can swim like a siren. Gdzie masz kombinezon motocyklowy? To jest kombinezon wakacjowy. Tak, ale Klapki. ADV Inside nie tylko na motocykl. Tak. Mamy palmy, mamy morze, mamy Telixa. We got palms on its yes, we got everything. Telix, say the word. What are we doing here? BMW. We're pissing on the BMW now. Yeah, exactly. This is a good BMW. Yeah, it's good. It's not Burucha. Na chwilkę zeszliśmy z plaży, żeby pomóc panu zamontować gmolę w BMC. Fajnie się leżało, spało, woda już chłodna, zobaczymy. Ale bardzo prosty temacik. Good job, Telix. We did it. Yeah, we fixed the BMW. Yeah. Yeah, in Pakistan, in Greece. In Greece. Założyliśmy z Telixem gmolę koledze Grekowi. Teraz może bezpiecznie jeździć. Po prostu nie wiedział, jak je założyć, bo nie były to gmole jaka i nie było tak to intuicyjne, żeby sobie z tym poradził. Także to wszystko dlatego. Idę dalej chillować na plażę. Świat BM-ki uratowany. No trzeba po prostu hondziarza, żeby uratować giesiarza. Nic bardziej innego. Idę chillować dalej. Impressive. This is the most high-tech TDR on the planet. It's got a racing engine, a 2XTA engine. Wow. There are only 4 on the planet. 4? Really? Did you see the... No, it's got change. Here, Zumo. it's got this Okay, nice. no speedo, nothing.
with no. No, Now it's one month. Everything is tuned to perfection. Here it's map 1, map 2 with the Ignitec. Okay. You know, the electronic. Yes. It's slow and fast. Not slow. Both are fast, but this 2 is for low speed, more torque. And this one is his salad. Oh, Okay. and this is shops. cheese. Yes, yes, you can eat. Yeah. Very nice. Wow. A lot of things. Γι' αυτό ήρθαμε στο μεγάλο τραπέζι. Co pijemy? Uzo. Θα πιούμε ούζο. We drink ούζο. Once again? Θα πιούμε ούζο. We drink ούζο. Okay, perfect. We drink also. They can always stop 1 or 2 days. 1 day. But they are sleeping. In Krakow there's a castle like this. Remember? Yes, there is. It's Wawel. Yeah. Go by 4. Yeah. Wow, it's not for fat people. Nice. Greek flag. Wanted to live in the nature. Okay, it's so beautiful here. This was built to manage the the Via Egnatia Road. 4, 3, 2, 1, 0. And perfect. That's it. Yeah. Where's the sun? Happy birthday to you. Happy birthday, Felix. Happy birthday to you. 16. Yeah. All the best, Felix. Thank you guys for the great time. One more time. Bye bye. You're the best. Bye bye. Thank you. Take care. Goodbye. Evcharisto very much. Parakalo. Greetings to Malacca. Okay. Bye bye. You're the best. Thank you so much. Bye 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 bye. Prawa. Wyprzedzam. Może było dobre dla nas. Właśnie wyjechaliśmy od Teliksa i Katarinki. Bardzo nam smutno z tego powodu, bo było super i w ogóle było pięknie tutaj. Jest pięknie, no ale dzisiaj już musimy zaczynać naszą drogę powrotną prosto do Polski. Czekają nas 3 dni ciągłej jazdy po 600 km. Mamy 1800 km do domu i no tak wyjdzie po 600 dziennie. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i że nie będzie strasznie zimno. Także no teraz będzie nuda na drodze, no ale ogólnie to jesteśmy tacy nażarci pysznym jedzonkiem i w ogóle moje spodnie ledwo się dopięły, gdzie jeszcze tydzień temu pokazywałam Borkowi, że patrz, chyba schudłam, bo mam jeszcze luz w pasie, a dzisiaj to ledwo się ruszam w tych spodniach, także no jedzenie było przepyszne i było tego tyle i kawki i frappe, latte i jakieś inne różne, no przepyszna jest Grecja i przepiękna, także no niestety wracamy do domu, ale już tęsknię bardzo za rodzicami, za rodzinką, więc no też się cieszę, że wracam, także no wolałabym być już w domu niż jechać te 3 dni non-stop 600 km, no ale wiadomo, to też jest część podróży, więc jak najbardziej
Trzeba to przetrwać i będziemy już w domu, więc lecimy dalej, żegnamy się z pięknym morzem tam, nie wiem czy widać, ale no jest super ładnie. Kawala bardzo polecam, naprawdę. Jest super miejsce i w ogóle nawet o nim nie wiedziałam. Jest naprawdę super. Jest zamek, jest ogromny akwedukt w centrum miasta, są góry, są piękne plaże. No super miejsce. Także jak ktoś tutaj będzie, to polecamy Kawalę. 170 km od Akropolis na zachód. Rzeczki, jedziemy! Jedziemy, dzięki Telix, dzięki Katarina! Dziękujemy bardzo, to był wspaniały czas z Wami. Idziemy coś zjeść. Dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa... Jak? Jagodina chyba. Jesteśmy w połowie Serbii. Zrobiliśmy dzisiaj 650 km około. 650? Tak mi się wydaje. No jest chłodno, czuć już ten chłodek środkowoeuropejski. Było kilkanaście stopni, bliżej 10 niż 20. Oczywiście nie mamy jeszcze wszystkich warstw, ale ciepłe rękawice już wjeżdżają, grzane manetki. I w momencie, gdy już zachodzi słońce, naprawdę jest chłodno. Jutro chyba wjadą bluzy. Pewnie im bardziej na północ, tym będzie jeszcze bardziej zimno. Mamy bardzo blisko fajną knajpkę, Air Club chyba się nazywa. Zobaczymy jakie są ceny, opinie są bardzo dobre. Ale obok mamy też jakiś fast food, który się nazywa Corner. Monia mówi, że była tam bardzo fajna pizza, bo pytaliśmy tam o nasz nocleg, bo nie mogliśmy go znaleźć. W Serbii nie ma taniego internetu, więc szukamy Wi-Fi gdzie tylko się da. I mamy wannę w pokoju. Skorzystamy z niej. Nie zwykłą wannę, tylko z hydromasażem. Ciekawe, czy będzie działać. Tak, ale już patrzyłem, woda jest gorąca, więc no trzeba się zagrzać trochę, może wychillować. No i co to? Jeden z 2 ostatnich noclegów. Taki jest plan, żeby dojechać pojutrze już do domku. Oczywiście nic na siłę, nie wiemy jakie będą warunki. Im bardziej na północ, tym chłodniej. Może też być deszcz, więc zobaczymy jak to pójdzie. Oby się udało. Oby. Już wolimy wydawać kasę na, nie wiem, odkładać nawet na kolejną podróż, niż już wydawać na hotele po drodze, więc im mniej noclegów, tym lepiej. Już lepiej zjeść jakiś dobry polski obiad. Schabowego czy pierogi. Schabowy z mizerią, ziemniaczkami, albo pierogi, albo naleśniki. Mamy dużo już piwek. I patrzcie co tutaj jest. Tum, turum, tum, tum. Jedzonko. Smacznego. Ruszamy dalej, jest 11 stopni. Puchóweczka już wjeżdża. I naprzód na północ do zimnej Polszy. Niewiele brakło, żeby nam brakło benzyny na autostradzie. Zrobiliśmy 350 km. Komputer pokazuje, że spalił 17,3 litra, a do baku wchodzi ponad 17. Właśnie tyle równiutko zatankowałem. Zużyliśmy 2 litry rezerwy, tak pokazuje komputer, niby jest 2 litry rezerwy. Także myślę, że kilka kilometrów i motocykl po prostu by zgasł. Chcieliśmy zatankować wcześniej, ale nie było żadnych stacji w odległości jakieś 60-70 km. Na szczycie się udało, chociaż ostatnie 10 km jechaliśmy no 190 mil na godzinę, żeby zmniejszyć troszeczkę spalanie. No, na szczęście się udało, motocykle zatankowane pod korek. Mamy jakieś 60 km do granicy z Węgrami.
Także wjeżdżamy z powrotem do Unii Europejskiej. Mamy niecały 1000 do domu. Także idziemy, płacimy, odkładamy pistolet. 350 chyba za nami, nie, 300 dzisiaj zrobiliśmy. 33,64 litra, 6791 dinarów serbskich. Benzyna jest po 200 dinarów za litr. 100 dinarów to jakieś 3,80. Także prawie 8 zł. Dojechaliśmy do miejscowości Malacki w Słowacji i no mamy tutaj hotel, zarezerwowaliśmy, tutaj dzisiaj śpimy. Ostatnią noc w podróży, jutro już będziemy w domu, w naszym łóżku. No i co? I trochę mieszane uczucia. Z jednej strony się człowiek cieszy, że już jest w domu, ale z drugiej strony mu smutno. Jest smuteczek, mam smuteczek, że już trzeba wracać do pracy i w ogóle z podróży. No ale takie życie. Także teraz do następnej podróży, następnej przygody, jakieś odliczanie, ale najpierw trzeba wymyślić gdzie i kiedy, bo pomysłów jest dużo, ale no trzeba zdecydować gdzie, co i jak. Także jutro już w domku będziemy. Smuteczek, smuteczek, smuteczek. Ostatnia noc za nami. No i teraz co? 480 km do domu, ale pada i to tak dosyć mocno pada, więc no musimy ubrać deszczówki, jakoś się zabezpieczyć przed wodą i no będziemy jechać, tylko to będzie pewnie wolno szło. Niestety już nie przyciśniemy tyle po autostradzie, tak jak po suchym asfalcie. No zobaczymy. Także ostatni dzień, ostatnie kilometry. No już dzisiaj wieczorem mam nadzieję, że będziemy w domu, że nie zatrzyma nas jakaś tam straszna ulewa czy burza. No i co? I koniec. Smuteczek trochę, no ale z jednej strony się cieszę, z drugiej strony się nie cieszę i to takie skrajne emocje. Po 2 miesiącach podróży, no jednak ta głowa ma trochę miszmasz. No to trzymajcie kciuki za bezpieczny powrót po tym mokrym asfalcie. Zapowiada się mokry i chłodny powrót finalny do domku. Mamy 480 km. Radary mówią, że ciągle będzie padać. Temperatura od 6 do 10 stopni. Także bez szału. No ale ostatnia prosta podobno. Byle bezpiecznie. Ciekawe ile będziemy jechać, jakieś 5-6 godzin. Podejrzewam. Tryb rain i do przodu. Jechaliśmy 1,5 godziny w naprawdę silnym deszczu. Ponad 100 km za nami. Stan suchości jest taki, że góra sucha, jak najbardziej. Wszystko fajnie, komfortowo. Niestety chyba mi deszczówka puściła na szwie i nalało mi się tam wody pod dupsko i siedziałem w takiej kałuży. No i membrana już chyba tego nie wytrzymała i mam lekko mokrą dupę. A poza tym jest wszystko ok. Rękawice na zewnątrz przemoczone całe, ale w środku sucho i komfortowo. Też grzane manetki gdzieś tam grzeją od spodu. Szkoda, że nie grzane rękawice też od góry, ale fajnie, że suche rękawice są w środku, bo to naprawdę przy takim deszczu to sztos. No niestety nic nie widać, niewiele widać. Szyba jest no cała powiedzmy w kroplach od wewnątrz, bo czasem ją podnoszę. Owiewka też jest cała w kroplach, więc widoczność jest słaba, no ale jedziemy 90 na godzinę. Zostało nam 300 km, pewnie 4-5 godzin w takich warunkach, ale na spokojnie, nawet jak trochę zmokniemy, nawet jak trochę zmarzniemy, to jest to ostatnia prosta, potem odpoczynek. Ty, Monia, zmokłaś? Nie. Nie mam żadnych fancy gryteksów, laminatów, ale jestem sucha.
A masz mokry tyłek. Ja mam pewnie tak samo. Dlatego jest tak mokro. Jest przenikliwie zimno. Zrobiliśmy 100 km. W 5 albo 6 stopniach. Nie wiem, ale jest tak strasznie zimno, że po prostu mnie, jak to się mówi, że szczypią ci cycki, to mi się szczypią cycki z zimna. Mam tak strasznie mokre tutaj wszystko, że aż mi szczypią cycki. Ja mam górę suchą, ale gacie mam mokre. Deszczówka mi puszcza i siedzę w kałuży wody. Mam jeszcze jakieś 250 km do domu, no nie będzie lekko. Nie będzie, jeszcze pewnie 2-3 postoje, no ale na spokojnie. Trzeba jakoś, nie wiem, poprzebierać się, podobierać, poubierać. Nie wiem, czy to coś da. Nie czuć żadnych manetek. Są na fulla i nie czuć. Ta pogoda to chyba taki magnes, żebyśmy chcieli być jak najszybciej w domu, a nie myśleli o tym, że urlop się kończy i chcemy dalej być na wakacjach. Także no, trzeba się zagrzać. Mamy jakieś 50 km do domu. Jest mega zimno, jesteśmy cali mokrzy. GoPro odmówiło posłuszeństwa, bateria się rozładowała przez temperaturę. Chyba nawet nie nagramy, jak wjeżdżamy do kraju ani do domu. O, jest zimno. Chcę już być w domu. W końcu! O matko! Jeszcze tylko 14 km. Jesteśmy w domu! Jeszcze tylko 14 km. Nie bij orła. Jest. Jesteśmy w Polsce! Uhu! Dobry, Polska. O matko, to był strasznie ciężki powrót. Nie wiem, jak my tego dokonaliśmy, ale 400 km ponad. Mega ulewie i mega zimnie. Jeszcze się nie ciesz, bo 15 km w deszczu i mrozie jeszcze. No jeszcze tak, ale już bliżej niż dalej, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i bliżej i nie wiem co. Jesteśmy w domu! Jezu, jak super! Cudowne uczucie. Wróciliśmy do domu! Zrobiliśmy 18 834 km w 63 dni! Jesteśmy już w domu, dojechaliśmy, było strasznie zimno, było strasznie mokro. Dzisiaj na powrocie, a ogólnie pogoda udała nam się bardzo. No ale dzisiaj niebo płakało, że wracamy do domu, więc no jesteśmy cali mokrzy, przemarznięci, telepie nas tak, że po prostu nie idzie tego powstrzymać. No i co? I smuteczek trochę, bo wróciliśmy i nie wiem, będziemy chyba teraz przez najbliższe dni siedzieć i nie za bardzo będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić. Siedzieć i płakać. Tak, ale teraz marzę tylko o tym, żeby skoczyć do wanny z ciepłą wodą, a później pod kołdrę i odpalić coś na Netflixie i wypić ciepłą herbatę. No i pewnie przez najbliższe dni będziemy coś tam pisać, jakieś podsumowania, co nam się sprawdziło, co nie, więc stay tuned. Przez ostatnie 2 miesiące spaliśmy codziennie praktycznie gdzie indziej. No. Odwiedziliśmy 11 krajów, a przede wszystkim eksplorowaliśmy Iran i Pakistan. Także było bardzo ciekawie, bardzo egzotycznie. Czasami bardzo gorąco, czasami bardzo zimno. Ale najzimniej było chyba teraz, także Polska nas przywitała najgorszą temperaturą. Śmiało mogę stwierdzić, że wolę upały. Najwięcej było 47,4 i zdecydowanie bardziej mi się to podobało niż teraz. Cały mokry. Wolę być spocony i cały mokry niż przemoczony i jechać w 6 czy 5 stopniach na plusie. I w 6 albo 5 warstwach. Tak. Idziemy się zagrzać. Niebo płakało. Niebo Wracamy. płakało. I zamówimy pizzę chyba i wskakujemy do wanny. Taki jest pomysł.